Witam Was serdecznie w pracowni ceramiczno-malarskiej. Dzisiaj właśnie stąd przeniesiemy się do epoki neolitu. 7000 lat wstecz. Opowiem Wam o artystach, o sztuce, o przekazie, jaki niosła ze sobą ta sztuka, o życiu codziennym ludzi w neolicie, o ich pracy, wierzeniach i o magii, która towarzyszyła im na co dzień. Zapraszam serdecznie. W neolicie około 7000 lat temu kultura duchowa, sztuka i życie codzienne wzajemnie się przenikały. Człowiek wierzył w rzeczy niematerialne. Wierzył w moc słońca, w moc wody, w pioruny, w moc dzikich zwierząt. Ludzie byli połączeni z ziemią tak mocno, jak drzewa są połączone przez swoje korzenie. Ziemia żywiła człowieka, chroniła, dawała drewno na ogień, na budowę domów i łodzi. W lasach polowano na dzikie zwierzęta, zbierano grzyby, miód, owoce leśne. Łąki dostarczały ziół, którymi leczono i uzdrawiano. Rzeki bogate były w ryby. Uprawiano warzywa. Wszystko było święte, wszystko było rytuałem. Sadzenie, sianie, zbieranie plonów, polowania, wyznaczanie okręgów pod budowę osad, palenie i podtrzymywanie ognia. Cały bogaty ceremoniał pochówków zmarłych, wiara w życie pozagrobowe i budowanie olbrzymich grobowców megalitycznych. Wiele z tych tradycji przetrwało do dzisiaj i są one głęboko zakorzenione w naszej kulturze, religii i krwi. W takich czasach, gdzie życie, wiara i magia przenikały się i łączyły, żył sobie też pewien artysta neolityczny. Czym się zajmował? Przede wszystkim ceramiką codziennego użytku, wykonana z delikatnej, tłustej gliny, starannie wygładzona i bogato ozdobiona. Jej twórcy mieli wykształcone poczucie estetyki i niewątpliwie talent. Tutaj widzimy naczynie z kobylan. To niewielka, zaledwie 10-centymetrowa gliniana czarka. Została ulepiona pomiędzy 4800 a 5000 lat przed naszą erą. Ma formę kulistą, idealnie uformowaną i dokładnie wygładzoną. Niezwykle starannie wykonany jest rysunek, precyzyjnie rozłożony na całym czerepie naczynia. Także wzory nie nachodzą na siebie. Wyryty został zaostrzonym narzędziem w wilgotnej glinie. Czarka jest typowym wzornictwem kultury ceramiki wstęgowej rytej. Ornament przypominający wstęgi lub podwójne, potrójne, a nawet jak tutaj poczwórne linie ryte przecinane są podłużnymi, pionowymi nacięciami. Możemy zgadywać, co symbolizuje ten rysunek. Może
drzewa z gałęziami skierowanymi do góry, a może ptaki z rozłożonymi skrzydłami? Zostawiam to waszej wyobraźni. To ceramika kultury pucharów lejkowatych, czyli naczyń o wyraźnie wyodrębnionej i wydłużonej szyjce, przypominającej lejek. Misa o harmonijnych kształtach z niezwykle interesującym potrójnym wyobrażeniem wody. Takie zygzakowate ornamenty symbolizują właśnie wodę. W kulturze pucharów lejkowatych symbolika wody wiązała się silnie z fenomenem deszczu. W pradawnych czasach woda spadająca z nieba mogła być postrzegana jako życiodajny element kosmosu. Prawdziwa magia. Sztuka rytualna dotyka lub towarzyszy sakrum, czyli czemuś świętemu. Ceramika rytualna była wykorzystywana do obmywania ciała, do okadzania, do składania darów, do bogatych obrządków pogrzebowych. Do glinianych naczyń wkładano pożywienie i napoje na dalszą drogę w życiu pozagrobowym. Zdarzały się też zagadkowe gliniane czarki wypełnione ochrą, czerwonym barwnikiem mineralnym. Niektóre naczynia były ustawiane do góry dnem albo wkładane jedne w drugie. Zdarzały się też naczynia specjalnie uszkodzone albo z wybitym dnem. Tłuczenie naczyń i gliniane grzechotki mogły być specjalnym robieniem hałasu, aby odstraszyć złe duchy. Naczynie zoomorficzne. Naczynie zoomorficzne to takie, które swoim kształtem przypomina zwierzę. Na przykład ma 4 łapy, ogonek, uszy i ryjek. I takie właśnie naczynia dzisiaj chciałabym Wam przybliżyć. Naczynie zoomorficzne odnalezione w miejscowości Dobre, wykonane przez artystę kultury ceramiki wstęgowej Kłutej około 6,5 tysiąca lat temu. Jest bogato zdobione ornamentem nakłuwanym na całej powierzchni. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zobaczymy niemalże symetrycznie rozłożone wzory. Pięknie wyprofilowane, zaparte nóżki, pękaty brzusiec i odpowiedniej grubości szyjka składają się na niezwykłe zwierzę. Czuć bijącą od niego moc i siłę. Kształtowanie gliny, materii przez artystę zawsze łączyło się z podświadomym modelowaniem świata. Z chaosu, z tej bezkształtnej masy artysta tworzył ład, jedność i harmonię. Dzisiaj ulepimy naczynie na kształt wazy z bronocic. Waza z bronocic jest niezwykłym naczyniem, ponieważ artysta wyrył na niej pierwszy na świecie wizerunek wozu z kołami. Potrzebne nam będą oczywiście glina,
To nie jest takie proste. Odciąć to łatwo, ale już wyrwać to nie takie proste. Igła lub wykałaczka do wyrycia wzorów. Niezbyt ostry nóż. Cyklinka lub zaokrąglony kawałek drewna do wygładzania. Grzebacz, igła i nie wiem co. Wydobywacz, wygładzacz, duży wydobywacz, nacinacz. Szpachelka, deska do krojenia i oczywiście wałek. Na drewnianej podkładce ugniatamy glinę i rozwałkowujemy we wszystkich kierunkach. Wycinamy dno. Zrobię jakąś dużego rozmiaru płaską kuleczkę. Wezmę słoik, odcisnę jak na przykład babeczkę lub coś i to będzie gotowe dno. Tylko że musi być trochę grube. Super! Teraz kolej na ścianki. Nożykiem nacinamy krateczkę, żeby glina dobrze się połączyła z pierwszym wałkiem. Zwilżamy wodą. I dolepiamy pierwszy wałek. Zacieramy połączenie. Znowu nacinamy delikatnie glinę. Zwilżamy i dolepiamy następne piętro. Zacieramy połączenie. Wałki gliny możemy delikatnie rozpłaszczyć wałkiem. Wtedy budowa ścianek jest szybsza, ale też trudniejsza. Zawsze starannie zacieramy miejsca, w którym jeden kawałek gliny łączy się z drugim. Dla ułatwienia jako stelaż można wykorzystać słoik, ale tylko w trakcie lepienia i najlepiej, jeśli jest owinięty papierem. Wyrównujemy krawędź naczynia. Odwracamy do góry dnem i wygładzamy zewnętrzne ścianki. Możemy używać noża. Teraz naczynie przełożę na toczek, żeby lepiej było widać jego profil. Pora na kolejny wałek. Zwilżamy, zacieramy i waza rośnie do góry.
Im staranniej lepimy, tym piękniejszy otrzymamy efekt. Jeśli znacie bajkę o 3 świnkach, to zapewne wiecie, że dokładność i sumienność często ratują skórę. A w tym wypadku na pewno uratują nasze gliniane naczynie. Lepimy dalej, a ja Wam opowiem o wazie z Bronocic. Waza z Bronocic. Jej wiek szacuje się na około 5600 lat. Zaliczana jest do kultury ceramiki pucharów lejkowatych. Jak mówią ostatnie badania, kultura ta związana była z ludnością o charakterystycznych dla Słowian i staroeuropejczyków haplogrupach DNA, czyli ludzie zamieszkujący dawne tereny dzisiejszych Bronocic na wyżynie małopolskiej są naszymi przodkami. A twórca wazy z pierwszym na świecie wizerunkiem wozu z kołami jest naszym dziadem sprzed 5600 lat. To znaczy, że byliśmy na tych ziemiach dużo wcześniej niż IV czy VII wiek naszej ery. Żyliśmy tu kilka tysięcy lat temu. Dbaliśmy o ziemię i tworzyliśmy. Ziemia polska ma bardzo długą historię. Ludność osady bronocickiej zajmowała się uprawą zbóż, maku, soczewicy, grochu i lnu do tkania materiałów. Hodowano głównie bydło, a także owce, kozy i świnie. Bydło było zaprzęgane do orki i do transportowania towarów. Udomowiony był też pies. Rysunek bronocickiej wazy mówi też o tym, że 5600 lat temu drogę do tej rozległej osady przemierzały drewniane wozy zaprzęgnięte w tury. Osada ta w okresie swojego największego rozkwitu liczyła około 500 osób i prawdopodobnie słynęła z wyrobów z wełny i lnu. Na czerepie wazy widnieje rysunek składający się z kilku elementów. Wizerunek słynnego wozu z kołami, powtórzony 5-krotnie, drzewa albo może źdźbła zbóż, pola i drogi, albo układ domów o konstrukcji słupowej oraz symboliczne przedstawienie rzeki, najprawdopodobniej Nidzicy. Artysta zostawił nam niezwykle dużo informacji o swoich czasach. A może była to artystka? Ponieważ najprawdopodobniej lepienie naczyń było typowym zajęciem kobiecym. Może były to mosty na rzece Nidzicy, prowadzące do osady.
Twórca wazy z Bronocic zostawił nam klucz do odczytania świata, w którym żył. Na przykład motyw linii falującej albo zygzakowatej symbolizuje wodę. A woda to kobiecość, to płodność, jak wody płodowe w brzuchu matki, albo jak deszcz spadający z nieba, żeby napoić rośliny. Mówi się też, że woda przekazuje informacje. Posłuchajmy więc, o czym szumi nasz strumek. Dziesięć tysięcy lat temu lądolud pokrywający część Europy cofnął się na północ. Lodowcowe jezioro Bałtyckie zamieniło się w morze. Przez kontynenty przelewały się wody, zatapiając wielkie połacie ziemi i wyznaczając nowe granice pomiędzy lądem a morzami. Odsłoniły się nowe tereny, które szybko zaczęły porastać lasami. Warunki klimatyczne zmieniały się. Niektóre ziemie były wypalone słońcem, inne tętniły życiem. Ludzie wędrowali po świecie, przemieszczali się całymi grupami, szukając nowych ziem do zasiedlenia. Po drodze wymieniali się swoim dorobkiem, umiejętnościami i kulturą z napotkanymi ludami. Wędrówki takie, zwane rewolucją neolityczną, trwały dziesiątki, setki lat. Był to proces długotrwały. Na szlakach tych wędrówek szerzyły się zdobycze neolitu. Rolnictwo, hodowla, prawdopodobnie patriarchat i na szczęście ceramika. Około 5. tysiąclecia przed naszą erą na dzisiejsze ziemie polskie, a dalej na zachód i północ przywędrowała ludność kultury, ceramiki wstęgowej rytej. Jej osiągnięcia przeniknęły i przyjęły się wśród ludności autochtonicznej, czyli rdzennej ludności tych ziem. Ludzie zaczęli uprawiać ziemię na żyznych, lesowych glebach. Osady zakładano w pobliżu rzek. Siano jęczmień, żyto, proso i pszenicę. Hodowano tury, kozy i owce. Były to czasy, gdy na ziemi żyło o wiele mniej ludzi niż teraz. Osiadłe ludy rolnicze, wędrowne ludy myśliwsko-pasterskie i ludy leśne żyły harmonijnie obok siebie. Plemiona, osady spotykały się i wymieniały. Ludność stanowiła wspólnotę. Wczesne osady były pozbawione elementów obronnych, na przykład palisad. Były to otwarte, rozległe osady wiejskie. Wielkie cywilizacje jak Sumerowie, Egipcjanie, Chetyci i niewolnictwo jeszcze nie istniały.
I co robimy? Zapalamy A co będziemy wypalać? miski, kubki. Miski, kubki i bezgranaci. Jak ten ogień jest duży. I tutaj mnie to stara baba coś zmienia. Idzie tam, gdzie stara baba drzwi. Bliżej, bliżej. Bliżej, dzieci. Ile jak się patrzy. Ja to dzieciaki robię. Ceramika to cud połączenia ziemi, wody, powietrza i ognia. Woda zmiękcza glinę, człowiek nadaje jej kształt. Wiatr osusza, a ogień utrwala. To połączenie 4 żywiołów. Ogień jest symbolem transformacji, czyli przemiany. Na całym świecie są miejsca, gdzie pali się święty ogień, gdzie płynie święta woda, gdzie rozbrzmiewają święte pieśni, a strażnicy i aniołowie strzegą świętej ziemi. I te rzeczy są naszymi skarbami narodowymi. To nasze dziedzictwo kulturowe sprzed 7000 lat. To są skarby wykopane tutaj, z tej naszej polskiej, kochanej ziemi.